Tę kiełbasę wykonałem w nietypowy sposób, używając wędzarni typu garnek. Możesz to powtórzyć nawet w mieszkaniu. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. O małych wędzarniach nakręciłem już sporo filmów. Co to jest mała wędzarnia? Tutaj jest kilka zdjęć po kolei, jak takie sprzęty wyglądają. I są to uproszczone zamienniki wędzarni tradycyjnej. Nie każdy ma możliwość, czy finansową, czy też obszarową, jeżeli chodzi o miejsce posadowienia, żeby korzystać ze standardowej wędzarni. Więc wędzarnie małe, wędzarnia balkonowa czy wędzarnia w garnku są jakoś alternatywą. Oczywiście obróbka w tych wędzarniach nie do końca jest tożsama z obróbką wędzarni klasycznej. Można powiedzieć, że jest to obróbka termiczna w atmosferze dymu zbliżona do wędzenia, mniej lub bardziej. W niektórych przypadkach można naprawdę bardzo dużo się zbliżyć do takiej klasycznej wędzarni. Nie będę teraz o tym opowiadał. Tutaj daję playlistę. Tam są filmy z wykonywaniem różnego rodzaju wyrobów na różnych małych wędzarniach balkonowych czy garnkowych. Dzisiaj mam tutaj jeszcze jedną. Jeszcze jej nie testowałem, ale na wędzarni w garnku już pracowałem, tylko na mniejszym modelu. Ten większy podobno się lepiej sprawdza. Zaraz się o tym przekonamy. Co mam tutaj? Samą karkówkę. Tą karkówkę wczoraj omyłem, opłukałem, pokroiłem w plastry, następnie rozdrobniłem i zmieliłem na sitku 8 mm. Dałem podstawowe przyprawy. I te podstawowe przyprawy możecie dać jakie chcecie, bo to nie o przepis chodzi w tej chwili. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wypróbować, jak ten sprzęt się będzie sprawdzał. Także przyprawić możecie sobie w takiej formie, w jakiej chcecie. Tutaj już mam to mięsko przyprawione. Dodam trochę wody. Mam przygotowane 100 ml. Nie chcę za dużo, bo wilgotność w tego typu wędzarniach zawsze jest problemem. I spróbuję dać tak mało płynu do tego, żeby tylko i wyłącznie udało się uzyskać plastyczność masy i w jakiś sensowny sposób bez nadmiernego wysiłku z nadziewarki to wypchać. Jelita wieprzowe 28-30 mm pływają już ładnie na powierzchni. Co to oznacza? To oznacza, że woda zabrała z nich sól i stało się środowisko gęstsze i one dlatego nie leżą na dnie, a wypłynęły. To jest też sygnał, że zostały całkiem przyzwoicie z tej soli wypłukane. Koniec gadania. Zobaczycie, co i jak opowiem po kolei, co i jak robię. Trochę odwracam ten cykl teraz, bo chcę przetestować to jeszcze pod jednym względem. Ale to zobaczycie. Na razie wyrabiam, ładuję, nadziewam i po kolei potem wszystko opowiem. Mięso strasznie zimne, muszę ocieplić dłoń. Ładuję nadziewarkę i napełniam osłonki wieprzowe 28-30 mm, tworząc takie pętka, wianki. Mam nadzieję, że się zmieszczą, bo jeszcze z tym garnkiem do czynienia nie miałem. Zawiązuję dodatkowo sznurkiem i robię pętelki, bo nie wiem, jak będzie wygodnie wieszać. Same niewiadome, ale niedługo wszystko się wyjaśni. Nakłuwam i wieszam, by się osadziła i podeschła.
Czas umyć nadziewarkę i przy okazji garnek i jego osprzęt. Zaczynam od rozpakowania. Jest tu trochę rzeczy. Instrukcja na bok. Do czego ten trójkąt? Jednak instrukcja potrzebna. Już rozumiem. Jedna miska na zrębki do wędzenia, a druga stoi nad pierwszą i do niej z wędzonych obiektów kapie. Ja na początek użyję innej konfiguracji. Miska ociekowa na podstawce, ale o tym później. Jest wężyk do wyprowadzania dymu za okno, a co tutaj? Osprzęt i mocowania na pokrywkę. Czas na montaż. Najpierw wieszak do wędlin. Potem uchwyt. Kruciec wylotowy dymu oraz termometr. Wkładam podstawkę, a na nią miskę ociekową, by nie stała bezpośrednio na dnie. Zabieram wędzarnię na taras, bo tam przyjemniej, ale będę trzymał taki reżim pracy, jakbym był w mieszkaniu. Stawiam na kuchenkę gazową. Taka najlepsza. Kuchenki indukcyjne i elektryczne zwykle mają zabezpieczenia termiczne i mogą dostarczać za mało ciepła. Podwieszam kiełbasy. Nie muszą być perfekcyjnie wysuszone. Jest na styku, mogłem zrobić krótsze pętka. Staram się rozłożyć tak, by nie stykały się ze sobą i ze ściankami garnka. W jedną z kiełbas wbijam termometr. Pod pokrywę podkładam dwa patyczki, by lekko je unieść. Na razie tylko grzeją, bez dymu. Płomień ustawiam mały i w razie potrzeby go zwiększę, ale delikatnie. Grzanie bez opamiętania może poważnie uszkodzić dno i garnek. Na termometrze mam aktualną temperaturę w kiełbasie, cel, do którego dążę, oraz temperaturę w otoczeniu. Za chwilę obliczy też się prawdopodobny czas obróbki termicznej. Z garnka wydobywa się przyjemny aromat. Termometr na pokrywie pokazuje podobną temperaturę. Kiełbasa jest poddawana obróbce termicznej i przy okazji schnie. Spada mi temperatura otoczenia, więc chyba kończy się gaz. Wymieniam pojemnik i grzeję dalej. Coraz bliżej celu i w końcu zostaje osiągnięty. Kiełbasa jest przetworzona cieplnie. Czas na wędzenie. Przygotowuję mieszaninę z rębki drobnej i grubszej. Nie wiem, ile jej dać, bo to pierwszy raz na tym sprzęcie. Teraz najlepiej mieć pomocnika. Wyjmuję miskę ociekową i podstawkę. Bezpośrednio na dnie stawiam miskę ze zrębką, a na niej trójkątną podstawkę i na nią z kolei postawię misę na ociek. Zaczynam wędzić, z grzaniem bardzo ostrożnie. W mieszkaniu byłoby łatwiej, bo wiatr nie przeszkadza w kontrolowaniu palnika. Pojawia się pierwszy dym. Potem gęstnieje. I robi się go za dużo. Trzeba zmniejszyć płomień. Na kruciec wylotowy można założyć wężyk, który jest w komplecie, i wystawić za okno.
Jak dym się skończył, sprawdzamy, jak wygląda kiełbasa. Jestem zaskoczony, chyba nawet za dużo dymu było. Pięknie wyglądają, prawda? Biorę jedną i zaraz spróbujemy. Pachnie zacnie, ale najważniejszy jest smak, bo w tych wędzarniach zawsze problemem jest nadmiar wilgoci. I zaraz zobaczę, czy w ten sposób, czyli najpierw przetworzyć ciepnie i jednocześnie porządnie wysuszyć, a potem dopiero podwędzić, czy ja tego całkowicie unikam. Zaraz zobaczę. Nie ma. Nie ma kwaskowości. To wędzenie jest trochę inne niż w normalnej wędzarni, no, bo sprzęt inny, ale w porównaniu do tamtych wędlin, które mogły być robione w dużym poziomie wilgotności, mocniej kwaskowe, tutaj chyba trochę za dużo dymu dałem. Chyba troszeczkę za dużo, mogłem go dać trochę mniej, ale smakuje zacnie. Dało się. Gdyby na ten trzpień, z którego wylatywał dym, założyć wężyk i go puścić za okno, no to w tym momencie ten dym całkowicie wyszedł poza okno i w mieszkaniu by go nie było. A na tym pierwszym etapie, kiedy pokrywa była uchylona, a unosił się aromat kiełbasy suszonej, to w mieszkaniu nie przeszkadza. Czyli da się w tym uwędzić i da się dym wypuścić za okno. Pod warunkiem, że się właśnie zrobi w taki sposób. Może i można w inny. Jeżeli znacie, dajcie znać. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki i do zobaczenia. Na razie, hej! Wędzenie trwało około 25-30 minut. Chyba sama grubsza zrębka by wystarczyła. Na koniec jeszcze podsumowanie. Grzać delikatnie i tylko tyle, ile trzeba. Temperaturę podwyższać powoli. W garnku przecież nie ma żadnego płynu. Płomień palnika i tak mocno grzeje w jego dno, co widać jaki ma skutek. Może powodować to nawet pewne odkształcenia, ale jak widać rozsądne grzanie szkód większych nie czyni. A garnek zachował stabilność na palniku. Jeżeli wędlina wyjdzie Wam z kwaskowym lub goryczkowym posmakiem, to przelejcie ją wrzątkiem z czajnika. Ten zabieg potrafi poważnie zredukować taką niedogodność. Zobacz, jak można zrobić inne rzeczy w małych wędzarniach, na przykład kurczaki lub schab w wędzarni balkonowej.